Witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym moim filmie opowiem Państwu o kulisach operacji Cezary, dzięki której komunistyczna bezpieka mogła rozpracować resztki podziemia i przejąć pieniądze i złoto przesyłane dla niego przez Amerykanów. Dowiecie się także, kto wymyślił całą tę operację i kto nią rzeczywiście kierował. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. A złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, a także pan Patryk Krupiński z Luksemburga. Był koniec grudnia 1952 roku. W warszawskim Arsenale otwarto wystawę zatytułowaną Oto Ameryka. Oto Ameryka. Wystawę pod takim tytułem zwiedzają w Warszawie dziesiątki tysięcy osób. Zgromadzono na niej przedmioty, które, jak przekonywała reżimowa propaganda, miały symbolizować ciemną stronę Ameryki. Były więc na wystawie obecne pistolety i szpiegowskie aparaty, bomby napalmowe i zdjęcia zastrzelonych przez policję czarnoskórych mieszkańców amerykańskich miast. Warszawiacy stali godzinami w kolejce do kasy, aby kupić bilety i zobaczyć tę wystawę, szeroko nagłaśnianą w mediach. Niemal w tym samym czasie polska agencja prasowa doniosła o ujawnieniu się piątej komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, która, jak podkreślała, była ostatnią częścią bandyckiego podziemia, jakie działało w kraju. Polska agencja prasowa cytowała nawet oświadczenie ujętych przez organy ścigania szefów piątej komendy WIN, niejakiego Kossa i jego zastępcy Wiktora. Obaj po aresztowaniu mieli złożyć oświadczenie o następującej treści. Kierowaliśmy organizacją wtedy, kiedy na naszych oczach w Warszawie rosły nowe dzielnice mieszkaniowe, dziesiątki nowych fabryk, kiedy zaczęto wznosić nową hutę i odbudowywał się stary Gdańsk. Przez następne tygodnie to oświadczenie powielały wszystkie reżimowe media, włącznie z Polską Kroniką Filmową. W rzeczywistości była to dobrze zaplanowana akcja propagandowa władz, która miała zakomunikować, że podziemie w Polsce przestało ostatecznie istnieć. Zbieżność czasowa rozbicia piątej komendy WIN z antyamerykańską wystawą w Arsenale nie była wcale przypadkowa. Ta ostatnia również była częścią prowadzonej przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego operacji Cezary, bo taki właśnie kryptonim jej nadano. Zaczęła się ona 4 lata wcześniej, ale dopiero w grudniu 1952 roku znalazła swój ostateczny finał. Dla bezpieki, która była zbrojnym ramieniem komunistycznej władzy, od początku najważniejszym przeciwnikiem politycznym było podziemie, nazywane przez nią bandami. Wchodziły one w skład struktur Armii Krajowej, Delegatury Sił Zbrojnych, potem Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, a także Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i dziesiątek innych, ale już znacznie mniejszych podziemnych organizacji. W lecie 1947 roku całe polskie podziemie znalazło się w głębokim kryzysie. Jego powodem była ogłoszona przez władze 22 lutego 1947 roku amnestia, z której skorzystało prawie 54 tysiące członków podziemia, z których ponad 20 tysięcy było członkami Zrzeszenia WIN. W wyniku tej amnestii przestały istnieć jednolite struktury podziemia w terenie. Pozostała tylko 4. komenda Zrzeszenia WIN, kierowana przez
podpułkownika Łukasza Cieplińskiego oraz niektóre jego ogniwa na niższych poziomach. Ich ostateczne rozbicie było jednak już tylko kwestią czasu. I tak też się stało. 28 listopada 1947 roku w Katowicach aresztowano podpułkownika Cieplińskiego, a w kolejnych tygodniach zatrzymano kilkadziesiąt kolejnych osób związanych z kierowaną przez Cieplińskiego 4. Komendą WIN. Dzięki zeznaniom zatrzymanych osób Bezpieka dowiedziała się, że w Londynie działa delegatura zagraniczna Zrzeszenia WIN o kryptonimie Dardanelle, którą kieruje podpułkownik Józef Maciołek. Bezpieka dowiedziała się również, że ma ona stałą łączność z krajem za pośrednictwem punktów kontaktowych usytuowanych w południowo-zachodniej Polsce. Jak ustaliła, na jeden z tych punktów miał niebawem przybyć specjalny kurier delegatury z Londynu. I Bezpieka przystąpiła wówczas do działania. Opracowała koncepcję utrzymania dotychczasowej łączności z londyńską delegaturą za pomocą podstawionej przez siebie agentury. Ta ostatnia miała odgrywać rolę rzekomo istniejącej w kraju 5. Komendy Zrzeszenia WIN. Pomysłodawcą całej tej operacji był pułkownik Henryk Wędrowski z Departamentu III Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, który był całościowo odpowiedzialny za walkę z podziemiem. Sam Wędrowski pod pseudonimem Zygmunt miał w tej operacji odegrać rolę kierownika Wydziału Informacji 5. Komendy WIN. Ale szybko pojawił się problem. Kto powinien personalnie zafirmować fikcyjną 5. Komendę WIN, aby mogła ona zyskać pełną wiarygodność w Londynie? Bezpieka zaczęła więc poszukiwać do tej roli odpowiednich kandydatów. Jednym z nich został generał Emil Fildorf-Nil, legendarny szef Kedywu Armii Krajowej, który w październiku 1947 roku powrócił ze Związku Sowieckiego i 3 miesiące później ujawnił się w rejonowej komendzie uzupełnień w Łodzi. Tyle tylko, że aresztowany przez Bezpiekę Fildorf odmówił udziału w takim przedsięwzięciu, co ostatecznie przesądziło o jego dalszym losie. I wtedy Bezpieka postanowiła obsadzić w tej roli niejakiego Stefana Sieńkę, pseudonim Wiktor, także przebywającego już w areszcie. Sieńko pochodził z Rzeszowszczyzny. W czasie niemieckiej okupacji był zastępcą dowódcy plutonu w placówce Armii Krajowej w Błażowej. Uczestniczył też w wielu akcjach zbrojnych i był wyróżniany za odwagę. W drugiej połowie sierpnia 1944 roku Sieńko był żołnierzem jednego z partyzanckich zgrupowań, które szły z pomocą walczącej w Warszawie. Gdy zakończyło się to niepowodzeniem, przez kilka następnych miesięcy Sieńko pozostawał w ukryciu. Gdy we wrześniu 1945 roku powstało Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, Sieńko został zastępcą podpułkownika Maciołka, wówczas szefa siatki wywiadowczej obszaru południowego Zrzeszenia WIN. A po jego wyjeździe na zachód Sieńko został szefem całej tej siatki. Na początku 1947 roku mianowano go kierownikiem Biura Studiów w Wydziale Informacji 4. Komendy WIN. Gdy na przełomie listopada i grudnia 1947 roku 4. Komendę WIN dotknęła fala aresztowań, Sieńko również został wtedy aresztowany. Ale możliwe jest również to, że zanim jeszcze został on aresztowany, został agentem UB. W ocenie pułkownika Wędrowskiego Sieńko doskonale nadawał się do wyznaczonej mu roli szefa 5. Komendy WIN. Po pierwsze dlatego, że dobrze znał szefa zagranicznej delegatury Zrzeszenia WIN, podpułkownika Józefa Maciołka, a po drugie cieszył się jego pełnym zaufaniem.
Ale Sieńko znał również osobiście Adama Boryczkę, jednego z najważniejszych kurierów delegatury zagranicznej Win, który miał właśnie przybyć do Polski. Oprócz tego wszystkiego, Sieńko miał nie tylko wywiadowcze doświadczenie, ale też był bardzo pracowity. Dowiódł zresztą już tego jako agent UB, niezmordowanie wykonując powierzone mu zadania. I dlatego właśnie pułkownik Wędrowski postanowił obsadzić go w głównej roli operacji Cezary. Jej początkiem było spotkanie Sieńki z przybyłym do kraju Adamem Boryczką, do którego doszło 18 grudnia 1947 roku. Sieńko zdołał przekonać Boryczkę do konieczności odbudowy organizacji i skontaktował go w tej sprawie z Mieczysławem Kawalcem Psarskim, byłym kierownikiem Wydziału Informacji czwartej Komendy Win. Ten ostatni, nieświadomy toczącej się gry, zgodził się zostać szefem fikcyjnej piątej Komendy Win. Oprócz niego weszli do niej pułkownik Wędrowski i niejaki Kowalski, jego podwładny z Departamentu III. Ale to Sieńko, z racji dobrej znajomości z Maciołkiem, odgrywał początkowo najważniejszą rolę w piątej Komendzie Win. Potem usunięto z niej Kawalca, który został aresztowany, a nowym szefem piątej Komendy Win został podwładny Wędrowskiego Kowalski. Dzięki temu bezpieka miała już nad nią całkowitą kontrolę. I to właśnie Kowalskiemu Boryczko przekazał przywiezione z Londynu $35 000 na potrzeby organizacji, otrzymując od niego w zamian pierwszą instrukcję dla delegatury Win w Londynie. Po uwiarygodnieniu piątej Komendy Winu zaczął się kolejny etap operacji Cezary. Jego celem było przechwycenie kontaktów i dróg przerzutowych delegatury zagranicznej Win i przejęcie również nad nią całkowitej kontroli. W październiku 1948 roku Boryczko przywiózł z Londynu kolejne $30 000, zabierając w drodze powrotnej spreparowane przez bezpiekę materiały informacyjne oraz dalsze instrukcje. W ten sposób nawiązane zostały dobre relacje pomiędzy fikcyjną piątą Komendą Win a delegaturą zagraniczną Win w Londynie. W ręce bezpieki zaczęły wtedy trafiać coraz ciekawsze materiały wywiadowcze, które poszerzały jej wiedzę na temat środowisk emigracyjnych wspierających piątą Komendę Win. W taki właśnie sposób przejęła ona również plan X, zawierający wytyczne Londynu dla zrzeszenia Win w kraju na wypadek wybuchu nowego światowego konfliktu zbrojnego. Gdyby do niego doszło, zrzeszenie Win miało śledzić sytuację w kraju w aspekcie militarnym i gospodarczym i przekazywać te informacje do Londynu. Ale bezpieka przejęła również dokumenty z planem Wulkan, który z kolei przewidywał zintensyfikowanie przez Win działalności dywersyjnej w kraju, gdy konflikt zbrojny w Europie się już rozwinie. Gdy okazało się, że delegatura zagraniczna w Londynie blisko współpracuje w tym zakresie z amerykańską CIA, bezpieka postanowiła rozpracować także i jej komórki w Europie. Ostrożni Amerykanie postanowili jednak najpierw zweryfikować, z kim rzeczywiście mają do czynienia i zaczęli badać sprawność działania londyńskiej delegatury Win. Zażądali od niej dokonania przerzutu sprzętu radiowego do kraju, uruchomienia stałej z nim łączności i skierowania do Polski kilku swoich osób w celu wzmocnienia krajowych struktur Win. Żądania Amerykanów wymusiły na bezpiece rozbudowę fikcyjnej piątej Komendy Win, ale zaowocowały też podjęciem bardziej ofensywnych działań wobec Amerykanów. W tym celu bezpieka przerzuciła do Londynu Michała Strużyńskiego,
Agenta, który miał przekonać Amerykanów o istnieniu silnej struktury organizacyjnej WIN-u w kraju. To był kluczowy moment operacji Cezary. Bezpieka kontrolowała wtedy nie tylko krajowe ogniwa zrzeszenia WIN i jego delegaturę w Londynie, ale także prowadziła grę z Amerykanami, poznając ich metody działania i przejmując sprzęt i pieniądze przesyłane przez nich do Polski. Oprócz pułkownika Wędrowskiego w te działania zaangażowani byli dwaj inni oficerowie Departamentu III Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Roman Wysocki i Jan Wołkow. Całościowy nadzór nad operacją Cezary sprawował z kolei dyrektor Departamentu III, pułkownik Jan Tataj, a po nim tę rolę pełnił jego następca, pułkownik Józef Czaplicki. O bieżącym przebiegu operacji Cezary informowany był minister bezpieczeństwa publicznego Stanisław Radkiewicz. Operacja Cezary nie była jednak operacją wyłącznie polskiej bezpieki. Od początku nadzór nad nią sprawowało sowieckie KGB. Część historyków uważa nawet, że sam pomysł operacji Cezary był dziełem Sowietów, którzy opracowując jej założenia wzorowali się na operacji Trust z lat 20. W ramach tej ostatniej operacji sowiecki wywiad za pośrednictwem stworzonej przez siebie fikcyjnej monarchistycznej organizacji Rosji Środkowej spenetrował rosyjską emigrację na Zachodzie. Istnieje również wersja mówiąca o tym, że to sami Sowieci w grudniu 1952 przerwali operację Cezary, ponieważ dowiedzieli się o tym, że Amerykanie już wiedzą, że jest ona mistyfikacją. Gdy ją przerwano, polska bezpieka rozpoczęła akcję propagandową, mającą skompromitować w oczach Polaków nie tylko krajowe podziemie, ale także Zachód. W cieniu posągu wolności policyjna pałka. W Warszawie odbył się proces agentów amerykańskich zrzuconych na teren Polski na spadochronach. W każdym razie, dzięki operacji Cezary, bezpieka zdobyła wiedzę, dzięki której mogła zniszczyć działające jeszcze w kraju ogniwa podziemia. Przejęła też prawie $1 000 000 i kilkaset kilogramów złota, które były dla niego przeznaczone. Przez wiele lat bezpieka chlubiła się sukcesem operacji Cezary. Jeszcze w latach 80. na jej podstawie szkolono oficerów służby bezpieczeństwa do działań wobec solidarnościowego podziemia. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, kancelaria prawnicza Macieja Ordona w Chicago i pan Patryk Krupiński z Luksemburga, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.